Nie pytaj dziś, ile kosztuje metr kwadratowy domu, mieszkania lub działki. Zapytaj, czy za 10 lat będzie popyt, bo mieszkanie, dom, a nawet działkę można kupić. Można te nieruchomości wyremontować, uszlachetnić, można je wynająć. Ale najważniejsze pytanie zawsze brzmi: komu je później sprzedasz? I teraz przedstawię Wam co najmniej 6 faktów. Fakt pierwszy. Polaków ubywa nie tylko dziś, ale już od dawna i będzie ubywać. Według GUS-u na koniec pierwszego kwartału 2026 ludność Polski była o 155 tysięcy mniej liczna niż dokładnie rok temu. Ale także była o 55 tysięcy mniej liczna niż pod koniec 2025. W samym pierwszym kwartale 2026 urodziło się 57,5 tysiąca dzieci, a zmarło 112 tysięcy osób, czyli bilans był ujemny. Fakt drugi to jest taki, że to nie jest w ogóle jakaś chwilowa zadyszka, tylko jest to długi trend i w prognozie GUS mówi się, że nawet w 2060 roku w jednym z wariantów może być Polaków niecałe 33 miliony, czyli o prawie 5 milionów mniej niż w 2022. A w dodatku też są prognozy, które mówią, że te osoby powyżej 65 roku będą stanowiły około 30% populacji. To są fakty demograficzne, ale uwaga, demografia nie jest taka prosta i nie do końca spełnia swoją rolę straszaka, dlatego że fakt trzeci. Mówimy o nieruchomościach. A z definicji tego słowa, coś co jest nieruchome, to się nie przemieszcza. Czyli mieszkanie, działka, dom jest dobrem, które stoi w miejscu. Natomiast ludzie przemieszczają się. Na przykład dlatego, że zmieniają miejsce pracy, że gdzie indziej im się podoba mieszkać z różnych powodów. Nie wnikajmy. I człowiek nie może zabrać sobie do walizki, schować swojego mieszkania i z nim przejechać na jakieś inne miejsce. To jest bardzo ważne, bo niektórzy z Was piszą nawet w komentarzach, że no jak to się dzieje, są pustostany, w ogóle mieszkań wybudowano bardzo dużo, polska ludność maleje, a jak można mówić w takim razie, że mieszkań będzie brakowało? Można, bo w jednych miejscach, tam gdzie ludzie chcą się przemieścić, mieszkań będzie brakowało, a w tych innych miejscach, z których oni wyjeżdżają, mieszkań będzie nadmiar, bo nie mogą ich przenieść. Fakt czwarty. To jest mniej ludzi w ogóle też nie znaczy, że oni potrzebują mniej mieszkań, bo zmienia się chociażby struktura gospodarstw domowych i tutaj te prognozy GUS-u co do wielkości gospodarstw domowych, one się zmieniały, są różne, ale w każdym razie widać to ze średnich danych, że średnia gospodarstwa domowego nam się zmniejsza. Maleją przecież rodziny. Sami wiecie, że rodzi się mniej dzieci, o czym powiedziałem na początku tego filmu. No to znaczy, że po prostu na mniejszą liczbę osób będzie przypadać jedno mieszkanie i o tym trzeba pamiętać. Magia statystyki jest ważna, bo pamiętajcie, jest małe kłamstwo, jest wielkie kłamstwo i jest statystyka. Fakt piąty. Zasób mieszkaniowy rośnie czy rósł szybciej niż ludność. I to jest po prostu prawda, no bo widzimy, że liczba ludności Polski się zmniejszyła, natomiast liczba mieszkań wzrosła. I o tym trzeba pamiętać. Ale znowu, jak powiedziałem, bierzcie pod uwagę ten fakt trzeci, że są to nieruchomości. Fakt szósty. Pustostany. Nie traktujcie liczby mieszkań niezamieszkałych jako takiego rezerwuaru, który kiedyś wpłynie na rynek i będą te mieszkania albo sprzedawane, albo wynajmowane. To nie jest takie proste. Wśród tych mieszkań są mieszkania,
których stan techniczny po prostu jest tak słaby, że nikogo nie interesuje i być może popadną w ruinę, zwłaszcza jeżeli są w złej lokalizacji. Są mieszkania w dobrym stanie technicznym, ale w lokalizacji, w której nikt nie chce mieszkać i po prostu one w zasadzie nie zostaną zamieszkane. Są też mieszkania, które są trzymane, na przykład dla dzieci. A są też mieszkania, które po prostu są trzymane jako kapitał, jako zabezpieczenie kapitału. Nie tylko mieszkania zresztą, bo to chodzi o nieruchomości. Różne są rodzaje. Tego nadmiaru mieszkań i tych pustostanów nie traktujmy po prostu jako takiego rezerwuaru. Jeszcze raz podkreślam. Fakt 7. Jeszcze jeden dodatkowy to rosnąca liczba osób, które dostaną mieszkania w wyniku dziedziczenia. O tym też trzeba pamiętać. Kiedy wchodziliśmy w ten nowy ustrój po PRL-u, niewielu mieszkańców PRL-u miało rodziców, dziadków, po których mogli już od razu odziedziczyć mieszkanie. Tak było, ale przez te 35 lat bardzo zmienił się nasz rynek mieszkaniowy. Wiele mieszkań będących dawniej w zasobach komunalnych, czy tych spółdzielczych, ale lokatorskich zostało przeznaczone, czy to na własnościowe prawa do mieszkania spółdzielcze, czy też na po prostu własność. Wiele mieszkań wybudowano, wiele domów wybudowano i stały się własnością i często są to, wbrew opiniom, mieszkania po dziadkach, ale mieszkania czy domy w bardzo dobrych lokalizacjach i w bardzo dobrych też stanach technicznych. I po prostu te mieszkania niedługo zaczną oddziaływać na rynek i zaczną eliminować potrzebę posiadania nowych mieszkań, bo po prostu może to będzie przychodziło z pokolenia na pokolenie, a może jedno pokolenie będzie przeskakiwane i po prostu po dziadkach te dzieci odziedziczą mieszkanie, w którym będą mogli zamieszkać. W dodatku, w związku z tym, że zmniejsza się dzietność i bardzo dużo rodzin jest z jednym dzieckiem, będzie sytuacja, kiedy jest dwoje rodziców, dwie pary dziadków i jeden ten potomek, który może odziedziczyć. I jeszcze nie dość, że odziedziczy po tych dziadkach, to jeszcze po tych rodzicach później też odziedziczy. Tę prawdę musicie pamiętać, jeżeli inwestujecie na rynku nieruchomości. Jakie zatem wnioski należy wyciągnąć na przyszłość? Zanim o tym powiem, zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz do zaglądania na stronę symen24.pl, gdzie są nie tylko analizy rynku, ale również kursy obrotu nieruchomościami. Wniosek pierwszy jest taki, że demografia może jeszcze dzisiaj nie krzyczy, ale będzie w sposób stały i powolny zmieniała reguły gry. I o ile ja bym specjalnie nie liczył na to, że nagle jakoś zwiększy się dzietność Polaków, to należy zwracać uwagę również na drugą część demografii, czyli nie to, co wynika z urodzeń, ale z migracji. Z migracji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wiele o tym filmów robiliśmy, nie będę powtarzał. W każdym razie ten popyt w jakichś miejscowościach będzie mógł wzrastać z powodu napływu imigracji wewnętrznej, a jeżeli chodzi o w ogóle całą Polskę, to też ta migracja z zewnątrz ma znaczenie. Mieszkania po dziadkach, to już powiedziałem, będą miały wpływ na rynek i ich wpływ będzie rósł tak samo jak wpływ w ogóle demografii, czyli powoli i będzie coraz mocniejszy. W 2026 będzie taki, w 2027 taki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i to będzie wszystko rosło. Jakie mieszkania są zatem ryzykowne? Po pierwsze, stare lokale, szczególnie budownictwo w lokalach bez windy na 4. piętrze, mieszkania położone w dobrej czy w złej koniunkturze, jeżeli nie mają jakiejś w ogóle wymarzonej topowej lokalizacji, mają słabe szanse nie tylko na sprzedaż, ale i na znalezienie najemcy. Będą też eliminowane z rynku powoli i coraz bardziej mieszkania z wysokimi kosztami utrzymania, energii, ogrzewania, szczególnie jeżeli nic się nie zmieni albo niewiele się zmieni w polityce energetycznej, która obecnie jest prowadzona.
Poza tym też mieszkania, które są w budynkach, które wymagają dużych nakładów na dostosowanie ich do dobrych, nowych norm, też będą problematyczne. I zwracam uwagę, że ja nie powiedziałem tutaj, że wielka płyta upadnie, ale no, to odeślę Was, dam Wam link do innego filmu na ten temat. Możecie sobie to rozważać. Gdzie zatem można spodziewać się tego popytu? Co będzie się broniło? No to już nie jest hasło tylko duże miasta będą się bronić, bo tych dużych miast, które się bronią, jeżeli chodzi o popyt, jest tylko kilka, a wiele naszych dużych miast traci ludność i na przykład do takich dużych miast tracących ludność należy Poznań. Dlaczego ten Poznań? No bo wiele osób woli mieszkać bardziej w Januszku wokoło Poznania niż w samym Poznaniu. Ot i cała tajemnica Poznania. Musicie też pamiętać o tym, że ludzie mogą wybierać inny rodzaj, wynosić się na przedmieścia, bo w zamian za odległość będą kupowali przestrzeń, metry kwadratowe swojej nieruchomości, swojego miejsca do życia. Jakie z tego płyną wnioski? Tanie mieszkanie w mieście, z którego wyjeżdżają młodzi, może okazać się decyzją droższą niż droższe mieszkanie tam, gdzie ludzie przyjeżdżają za pracą. Drugi wniosek to jest taki: demografia nie działa jak młotek. Ona nie uderzy we wszystkie miasta jednakowo. Ona raczej będzie sprzyjała selekcji lepszych i gorszych lokalizacji. Standard mieszkań coraz większe ma znaczenie, bo za kilka lat problemem może nie być to, że nie ma mieszkań w ogóle, tylko ludzie będą szukali tych lepszych mieszkań i dla nich problemem będzie, że nie ma lepszych mieszkań. Zatem jeszcze raz Wam przypominam, nie pytaj, ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania, domu lub działki. Pytaj, czy za 10 lat będzie ktoś chciał tę nieruchomość od Ciebie kupić, ponieważ załóż sobie, że nieruchomości mieszkalnych nie kupuje się na całe życie. No i oczywiście zapraszam do wyrażenia swoich opinii w komentarzach, zapraszam do subskrybowania, do podbijania, zapraszam na stronę symen24.pl. Cześć, trzymajcie się.